Siemanko, witajcie na mojej działce. Dzisiaj będziemy robić wylewkę samopoziomującą. Mianowicie trzeba sobie wylać tutaj samopoziom, ponieważ jest bardzo nierówno. Mam tutaj też takie oto dwie dziurki, tu jedną i tu koło toalety drugą. Myślałem, że sobie je zasłonię płytkami, ale to raczej nie wyjdzie, więc zmieniliśmy plan. Trzeba będzie sobie je zaślepić przed samopoziomem. Nie wiem, jak to zrobimy, nie myślałem o tym, ale mi się wydaje, że najlepszym pomysłem będzie walnąć sobie tam po prostu pianki montażowej, ściąć ją później na równo i zalać to po prostu wylewką samopoziomującą. Nie wiem, czy ma to sens, ale my tak zrobimy. Miłego oglądania. Na start trzeba sobie tu zamieść, a następnie zagruntować. Mamy grunt, mamy pędzel. Gruntujmy to szybko, to musi około 2 godzin schnąć, a ja w międzyczasie będę sobie mielił drewno z ostatniego odcinka, bo jest tego bardzo dużo. Nie bawmy się w żadne wiaderko, to podłoga, rozlejmy to po podłodze i rozsmarujmy po prostu. Można tego walnąć solidnie, to się nic nie stanie, a musi się trzymać. Dziurę też sobie zagruntujmy, żeby się pianka miała do czego złapać. Chyba stary ten grunt już jest jakieś takie gęste, ale grunt to grunt, nie? Nic się mu tam nie stanie. Dobra, dajmy temu z godzinę do wyschnięcia, godzinę na to, żeby wszczyknąć tam piankę. No 2-3 godziny będzie to sobie normalnie schło, ale pianka też potrzebuje czasu, żeby się rozprężyć, więc daj mu temu czas. Dla Was to chwila, a ja porobię w tym czasie coś innego. Tak jak mówiłem, taka będzie na przykład. Mam pianę, czas sobie zapianować. Godzinka minęła, więc nie ma na co czekać. Pistolet mi pękł. Ja pierdzielę. Pierdzielę. Nowy pistolet. Raz użyty, albo dwa. No i tak piana nie leci, a czemu?
No, chyba idzie. Dobra. Próbujemy jeszcze raz. Już z pękniętym, niestety. Co to się? Sól z gruntu wytrąciła? Co kurwa popianowałem. Wpadłem na kolejny głupi pomysł w swoim życiu. Włożymy tą końcówkę po prostu do naturatu. Może puści. Wiemy, że to nie działa. I tu jest wszystko ok, drut wchodzi. Czyli coś tutaj musi być nie tak. Gdzieś tu musi być zapchane. No tu wszystko świeże było. Nie. Tutaj ta kulka w środku się zastała. Muszę ją jakoś ruszyć. Chyba się udało. Zobaczmy. Mam nadzieję. Troszkę poczepny. I... Oho.
No może się nawet uda coś już tutaj wypianować. Tak, to ja pół roku będę te dziury pianował. Zobaczmy teraz, bo ładnie nawet zaczęło lecieć. Jest coś lepiej? Lepiej. Trzeba to rozkręcić i jeszcze przeczyścić to w środku. Nie wiem, co tu się dzieje. Już mnie to wkurza. Tu w środku całe zawalone. A tu chuj wie czemu nie leci. To jest k***a jakaś żenada, nie? A tych dziur tym gównem nie zapianuje, nie ma szans. Dobra, bo to i to po prostu jadę po nowy pistolet i zrobimy to jutro, bo to nie ma k***wa najmniejszego sensu. To jest jakiś k***ony. Piany wszędzie, tutaj jest wszędzie piana. Nie? Lecieć nie chce. Ponad pół buchy piany. I co z tego? Idzie do śmietnika. Muszę kupić nowy pistolet i wtedy to zrobimy. Niestety, jestem zły na to, bo chciałem to dzisiaj zrobić. Dzisiaj zamknąć się, no ale niestety. Przynajmniej pomyliłem trochę tych gałęzi, więc chociaż to. A więc tak, kupiłem nowy pistolet. Zobaczymy, jak będzie działał. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. I zapianujemy. Bardzo ładny. Trzeba sobie pianką wstrząsnąć. Bardziej profesjonalny niż tamten. Wkręcone. Jeszcze potrzebujemy chwilę i pianujemy. Trzeba to zapianować, dać pianie wyschnąć, uciąć nadmiar i wtedy będziemy robić samopoziom. Dobra, tyle mi się wydaje, że wystarczy. Jedziemy. Jakieś zabezpieczenie czy coś jest? O, ale psika od razu. Czemu on nie działa? Teraz tu się pewnie zapaskudziło i zaschnęło. Sprawdźmy. Spróbujmy przekuć to jakimś drucikiem. Dobra, kolejna próba. Zobaczmy, czy teraz coś to dało. Wyczyściłem go tam na końcówce i
O, leci. No i to jest piana. No i tak to wczoraj zrobiło. To było super. No, to sobie ładnie rozpręży, utniemy wtedy nadmiar i lecimy już do właściwej czynności, do robienia samopoziomu. Nigdy go nie robiłem, nie wiem, czy będę go robił dobrze, czy nie, zobaczymy. Ja jestem dobrze nastawiony, oglądałem filmiki instruktażowe, oczywiście tak pobieżnie, ale mi się wydaje, że nie jest to na tyle trudne zadanie, żebyśmy na nim polegli, więc zobaczymy. Póki co trzeba czekać, więc sobie pomielę trochę gałęzi. Dobra, pianka już wyschła. Zetnijmy sobie jej nadmiar i zabieramy się za rozrabianie samopoziomu. Wszystko mamy zaplanowane. Dobra, jeszcze samopoziom wyrówna. Jeszcze z drugiej strony i mamy to. Aż nigdy tego nie robiłem, przeczytamy sobie, jak to się powinno robić. Przygotowanie podłoża nieważne. Obróbka. 4 litry wody mniej więcej na... Nie wiem ile ma konewka, więc sobie wlejemy tak zwane na oko. Będzie. A że wszystkie takie rzeczy miesza się drugi raz, no to sobie jeszcze raz zmieciemy podłoże, no bo tam nawiało już jakieś liści i tak dalej, z tego co widzę, i przemieszamy sobie drugi raz i wylewamy to. Dobra, przemieszajmy i wylewamy. Też ogólnie na filmikach w internecie widziałem, że mieli specjalne buty z kolcami. Ja mam zwykłe. Myślę, że też będą dobre. Też widziałem, mieli takie pałace na stojąco, którym rozprowadzali. A ja mam fugownicę. Myślę, że wystarczy. Mam przynajmniej taką nadzieję. Chyba trzeba trochę rzadszą rozrobić, ta chyba trochę za gęsta była. I trochę dokładniej mieszać, bo bardzo dużo zostało na dole. Już tak dużo nie potrzebujemy jej na drugi raz, ale zróbmy szybko z pół worka i zobaczymy.
Za dużo wody wlałem. Dobra, już sypiemy cały. Dobra, dajmy chwilę temu pooddychać. Jeszcze rozprowadźmy to, co mamy. Pianka mi tu nie wytrzymała. Wszystko do środka poleciało. Trudno już. Już tak zostanie. My sobie to wyrównamy. Zakryjemy tą dziurę na kafelkach. Dobra, przemieszajmy drugi raz i wylewamy. Dobra, idziemy szybko po poziomicę i poziomicą to przejedźmy. Proszę Państwa, przepięknie mi to wyszło. Spójrzcie na to sami. Idealnie. Powinno być prosto. Chociaż tego nie byłbym pewien, ale na pewno będzie prościej niż było. Jak teraz będę chciał sobie kafelki położyć, będzie sika la fond. Nic dodać, nic ująć. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Heja!